poprzednim odcinku. Teraz nigdzie nie chodź, ponieważ Szysio gra o 250 000 złotych. 10 sekund. No to ci odrzuciłem 3. Czyli zostaje A. Ale jesteś pierwszym zawodnikiem w Supermilionerach, który wygrał 250 000 złotych. Paweł Starski przyjechał do nas z nadmorskiego kurortu zwanego Szczecinem. Ja ci dam. Paweku, znasz się na kutasach? Pomidor. Po 5 wojakach jestem. Dlaczego pan się dusi? Za Vaporwave w Supermilionerach płacimy 50 000 złotych, o czym w ostatnim odcinku przekonał się Paweł Starski. Chociaż tak naprawdę jest to jedynie 0,5% naszej głównej wygranej. Paweku, przy poprzednim pytaniu była wiedza i chociaż nie byłeś do końca pewien, to ryzyko się opłaciło. No właśnie tak, żeś zaczął tłumaczyć, to mi się skojarzyło, że ja te wszystkie 4 gatunki to w zasadzie znam, tylko kwestia była słowa klucz. Pomyślenia. Tak jest, tak. Świetnie, oby tak dalej. 2 koła ratunkowe nadal do dyspozycji i tylko 2 pytania do kolejnego progu. Jeśli jesteś gotowy, kontynuujemy naszą grę o 10 milionów złotych. Paweku, następne pytanie jest za 100 000, oby poszło ci z nim tak dobrze jak do tej pory. Czytam. Zaleszczotki leżą na podolu, żerują w bibliotekach, robi się ze słomy ryżowej, rozczesują kołtuny. Ja używam zwykłej szczotki, ale zaleszczotki? Zaleszczotki? No... Ale to chyba 2 by były, tak? Albo więcej nawet. No tak. Mi spuść nie używa ani jednej, bo nie ma na czym. No ale myślę, że jeszcze troszkę włosków po bokach. Po bokach gołe zawsze te włoski są mocniejsze. To grzebieniem. Tak, ale zależ szczotki, no... To jest albo jakaś miejscowość, albo jakieś owady, albo jakaś potrawa, albo właśnie jakiś rodzaj szczotki. No to przeleciałeś wszystkie odpowiedzi. No pomyślałem, Adaku. Tak. Tylko, że mi to niewiele daje, bo dalej nie wiem, co to są te dane. Świetna analiza. No dobrze, no to co teraz? No dobrze, no myślę, że zatelefonujemy do kogoś. No, słucham teraz do kogo? Myślę, że Szysio przeczytał odpowiednio krzyżówkę, jak nie, to przeczyta na żywo. Także zadzwonimy do Szysława. Szysio, strzeż się, dzwonimy. Na Discordzie. Halo. Dobry wieczór. No tak, znowu śpi. O co chodzi, nie? Dobry wieczór, Szysio. Tutaj Adak z Supermilionerów. Jo, Jak się trzymasz? dobrze. To słuchawka odwrotnie, Szysio. Tak, słuchawka odwrotnie. Pawek dzwoni tutaj do ciebie z pytaniem za 100 000. Będziesz miał 30 sekund od momentu, kiedy Pawek zacznie czytać pytanie. Jeśli jesteś gotowy, w sumie nie obchodzi mnie, czy jesteś, czy nie. Czas start. Szysio, zaleszczotki leżą na podolu, żerują w bibliotekach, robi się ze słomy ryżowej, czy rozczesują kołtuny? Czekaj, szukam to w krzyżówce. Co ci mówi krzyżówka, Szysio? Ja wiem, że to wyszukasz. 16 sekund. Zaleszczotki. Kamil mówi, że to jest jakiś panienczak, że jest jakiś zaleszczotek książkowy. Tak mówi krzyżówka. Czyli żeruje w bibliotekach. A jakiej firmy? Nie dowiedzieliśmy się, jakiej firmy krzyżówka. Panoramiczne na pewno. Ale Dlatego 100, panoramiczna 200? wiedza. 100, 200, 300? 2137. Najlepsza. No dobra, no Szysio z wiedzy krzyżówkowej mówi, że to jest jakiś pajęczak biblioteczny. Także no to by miało sens w sumie, no bo w bibliotekach pewnie dużo kurzu. W kurzu wiadomo, pajęczaki sobie żyją.
i pewnie trochę do papieru ich ciągnie, tak, że te zaleszczotki biją w koperczaki do książek. Nie, no, natomiast Czesio mówi, że to są jakieś pajęczaki, w takim razie myślę, że to będzie odpowiedź B. Ostatecznie. Chciałem, że powiesz o, a ja statecznie. To ustatecznie powinienem powiedzieć. Ostatecznie. Paweku, niestety nie masz racji. Zaleszczotki nie jedzą ani kurzu, ani papieru. Zaleszczotki zjadają różne organizmy, które żerują na papierze. Czyli tak, żerują w bibliotekach. To jest poprawna odpowiedź. Podzielę się z Krzysiem wygraną. Dam mu na dużą pizzę. Na Giuseppe. Tak. To jeszcze zrób. Byle nie 4 sery. Ale jeszcze mu zrób na wszelki wypadek, żeby nie przypalił sobie przez przypadek, bo będzie płacz. Będzie anuluj to człowieku. Anuluj to. No, przypalonej pizzy się nie da anulować, można tylko wszamać. Paweku, jedno pytanie, jedno koło ratunkowe. Ćwiartka na wyciągnięcie ręki. Lubisz ćwiartki, prawda? No, ćwiartki zawsze spoko. Gramy? Gromy. No to gromy. Jak nazywał się przywódca Węgierskiej Republiki Rad? Bela Kun, Imre Kertész, Miklos Horthy, Mariolka. No, powiem tak. Mariolka brzmi bardzo kusząco. Znaczy ja w ogóle kiedyś pamiętałem, co to jest ta Węgierska Republika Rad, żeby nie było, że tak na sucho. To było jakieś stowarzyszenie właśnie powstałe podczas II wojny, I wojny albo jakoś w międzywojnie, które tam właśnie zrzeszało jakichś ludzi, jakiś tam lud żołnierzy, to coś tam się sprzeciwiało, chyba nie pamiętam dokładnie, w każdym razie na czele tego stał Bela Kun. Czyli odpowiedź A. Ostatecznie. Mariolka. Czyli zgodnie z regulaminem wchodźcie do finału. Mariolka to błędna odpowiedź, Bela Kun natomiast poprawna, wygrałeś. Gwarantowane 250 000 złotych. Dziękuję. Czyli jak widać po prostu opłaca się oglądać Awoka. Paweku, wchodzimy w nowy wymiar gry. Oprócz twojego ulubionego koła i mojego zresztą też pół na pół, masz jeszcze 2 nowe koła ratunkowe, czyli podwójny strzał i pytanie do eksperta z Beerhalle. Paweku, ciemno się tu zrobiło znowu. No właśnie widzę tylko pana. Gramy o 10 milionów, a następne pytanie jest za 500 000 złotych. Proszę bardzo. Kim nie był główny bohater w piosence formacji Nieżywych Schabów? Mieszkańcem małej osady, mężczyzną, istotą po tworzeniu, odtwórcą ról filmowych. Formacja Nieżywych Schabów. No, słyszałem, że to jest taki zespół, że jest coś takiego, taki troszkę właśnie satyryczny zespół. No, taki coś w stylu tego, no, co zrobił, kupiłem czarny ciągnik zespół. Nie wiem, jak się nazywa. Natomiast nie mam pojęcia, kim nie był główny bohater, bo tej piosenki nie znam. Aha, nie kojarzysz w ogóle piosenki, tak? No nie. Znaczy ja nie wiem, czy to jest piosenka, czy to jest zespół. Już nie wiem. Ale no nie wiem, po prostu nie znam szczerze, bo... No nie kojarzysz piosenki formacji Nieżywych Schabów? Znaczy słyszałem taką nazwę formacja Schabów. Kim nie był główny bohater w piosence formacji Nieżywych Schabów? No. Tylko ja nie wiem, bo nie znam. Jakiego koloru była łódź podwodna w piosence The Beatles, tak? Tak. Znaczy no to jest chyba zespół, tak? Także raczej bez sensu było. Nie, no to zespół musi być. No tak, no mogę wziąć pół na pół i podwójny strzał i bym miał w kieszeni te 5 miliona. Mhm. Jest też ekspert.
No właśnie. czyli Jakub. No. Myślisz, że Jakub Pytanie? słucha? No, może nie tyle słucha, ale myślę, że zna. Albo Myślę, że krzyżówkę raczej ma. zna. Albo ma krzyżówkę pod ręką i by w te pół minuty zdążył przekartkować 300 stron. No cóż, no, myślę, że spróbujemy się połączyć z Jakubem, z ekspertem. Ostatecznie się łączymy. Panie ekspercie! No dzień dobry. Witam, panie ekspercie, bardzo serdecznie. Pytanie za 500 000. No stawka jest wysoka. Stawka większa niż... stawka większa niż 250 000. Pan ekspert to chyba tam te butelki puste to za sprawą pana eksperta. Panowie, gotowi? Tak. No to w takim razie czas start. Jakubie Halp, kim nie był główny bohater w piosence formacji nieżywych schabów, mieszkańcem małej osady, mężczyzną, istotą po tworzeniu czy odtwórcą ról filmowych? No niestety mamy spory problem, bo sprawdzałem tekst i jakby żadna z tych fraz informacji to było, Ojej. że nie jestem w stanie ci pomóc. No trudno, Jakubie, no, bywa. Powodzenia. Dziękuję. No, ekspert nie okazał się zbyt przydatny No niestety, w no tej ale sytuacji. weźmy pół na pół ostatecznie. Bardzo proszę o ręczne usunięcie 2 błędnych odpowiedzi. Weźmy podwójny strzał ostatecznie. No dobrze, no to jaka będzie twoja pierwsza odpowiedź? B ostatecznie. Nie! O, ciekawy jestem, co ty teraz wybierzesz, no. No nie wiem, no może Znaczy, A, przepraszam. może B. Przepraszam bardzo, ale tutaj się stała... To jest sytuacja dość poważna. Ja przepraszam za śmiech, ale jak to mówi Bronek, tylko jedno D zostało. He wants the D. Zaznaczmy odpowiedź D ostatecznie. A kojarzysz, Paweku, taką piosenkę Mów mi Elvis? No, coś tam chyba tytuł słyszałem, ale tekst to nie znam. Elvis był muzykiem, nie potworem, więc wygrałeś 500 000. Dziękuję. I widzisz, Adaku, niby 3 koła zwardowane, a w rzeczywistości tylko jedno. No, w rzeczywistości to eksperta już nie masz. Ale mam 500 000. Ale masz 500 000 i następne pytanie jest za 1 000 000, co nie jest główną wygraną. Przypominam, że tu się grało 10 milionów. Tak jest. Chcesz pytanie? Proszę bardzo. A proszę bardzo. Degrengolada pojawia się podczas pełni. Prowadzi do gmatwaniny. Pomaga przy chorobach tarczycy. Podawana jest z masłem. Znaczy, ja wiem, że co to znaczy degrengolada w takim znaczeniu potocznym. To tak... No to jest taka trochę patologia, że nie wiem, widzisz jakichś takich młodzieńców, którzy się niekoniecznie dobrze zachowują i sobie mówisz, co za degrengolada. Tak ciężko nawet opisać, ale co to jest w znaczeniu dosłownym? No ale to z tego, co mówisz, to które by to najbardziej pasowało? Znaczy mi się to przed wariantami to kojarzyło z jakąś chorobą. Tak jak na przykład jest ta cholera, to też się mówi, jak się człowiek wkurza, jak coś go denerwuje, coś mu się nie podoba, i to jest też choroba. No ale tak, no pojawia się podczas pełni, no... Chyba, że to chodzi o jakieś, nie wiem, jakieś chore psy, no, które wyją podczas pełni, ale... Znaczy powiem tak, no myślę, że nie jest podawana z masą. Właśnie na to czekałem, żebyś przeleciał wszystkie odpowiedzi możliwe. Aż ktoś kaszlnie. Pomaga przy chorobach tarczycy, no też mi się nie wydaje. Nie, tutaj publiczności zawsze przed rozpoczęciem nagrania podajemy z pastylki na kaszel. No, spoko.
Także odrzucam C albo D. Myślę, że to jest A albo B. Czy jednak nie choroba? Znaczy pomaga przy chorobach, no to wtedy by znaczyło, że to jest jakieś lekarstwo, czy co pomaga. Także... Leki w sumie przeróżnie się nazywały, prawda? No tak, to prawda, ale... Kurczę, no wszystko pasuje, jak się tak głębiej zastanowić, ale no coś powiedzmy, że odrzucimy, no to C i D. A albo B. No i teraz pytanie, czy chcesz ryzykować 250 000, czy wycofujesz się z tym, co masz? 250 000 to na pewno nie jest 400 000, jak to było w poprzednich sezonach. To też jest stawka, którą powiedzmy byłbym w stanie zaryzykować. No gorzej byłoby, jakbym miał już ten 1 000 000. Miał 750 000, to już wtedy się to zaczyna tak troszkę wyrównywać. Myślę, że zaryzykuję. No, wycofać się no można, ale wtedy nie byłoby takich emocji, prawda? A to też nie jest jakoś dużo pieniędzy, że to i tak na 250 to znaczy... Boga się znalazł. 250 000 to nie dużo pieniędzy. W takim znaczeniu, że więcej mógłbym stracić już przy kolejnych pytaniach i to o wiele więcej. Także jakimś troszeczkę rozumowaniem zaznaczmy odpowiedź B. Ostatecznie. Degrengolada. Czyli mówiłeś, że co? W znaczeniu potocznym jakieś to miało znaczenie, tak? No taki, no nie wiem jak to powiedzieć, taka patologia, że patrzysz się jak na jakąś młodzież, czy osoby, które się zachowują nieładnie i tak sobie myślisz, co za degrengolada. No to jest znaczenie potoczne, natomiast znaczenie według słownika języka polskiego degrengolada to zupełny rozkład wartości moralnych w jakimś środowisku. Paweku, wygrałeś właśnie 1 000 000 złotych. No. Nie o to mi chyba chodziło, ale no. Paweku, nieważne o co ci chodziło, ważne, że doszedłeś. Doszedłeś do tego pytania i masz te pieniążki. Że do pytania, no to tak. Chodzi o to, że degrengolada to ogólny harmider. Ogólnie chodzi o to, że jest to sytuacja, w której jest kompletny harmider, bałagan, no i prowadzi to do gmatwaniny, jakby to nie wyglądało, czy to na przykład w biurze, w papierkach, czy między pracownikami, czy też między kibolami. 1 000 000 złotych jest twój. Tak. Ale nie chcemy ci dać 1 000 000, ja chcę osobiście dać ci 2,5 miliona złotych, jeśli odpowiesz poprawnie na następne pytanie. Ale jeśli odpowiesz błędnie, no to tracisz 750 000. Pokazałeś, że umiesz ryzykować. Może się uda. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Do grupy CD Projekt nie należy Metropolis Software, Ojej. CD Projekt Red, CDP spółka z ZOO, GOG.com. Gry się kupowało z CD Projekt. Ale mi zrobiłeś Adaku nostalgię. Smaczka ci zrobiłem na jakąś grę. Tak, po prostu ja pamiętam jak byłem mały, się kupowało te gazetki z grami i tam były od CD Projekt jakieś gry. No tylko, że to było jakieś 12 lat temu, 10. Jeszcze jak do podstawówki chodziłem. A coś ostatnio kojarzysz, co ostatnio na przykład CD Projekt robiło? Coś tam słyszałem. Coś tam Nie wiem, czy oni Wiedźmina nie zrobili przypadkiem? Nie, to chyba ktoś inny. No w każdym razie, co nie należy? No Metropolis Software mi się wydaje, że kojarzy, bo pamiętam była taka gra Gorki 02 i to właśnie było od CD Projekt, to było na pudełku napisane i na początku jak się włączało grę była taka wielka plansza Metropolis Software, także trzy pozostałe z nazwy słyszałem. Natomiast teraz jest pytanie, czy któraś z tych podzespołów nie odłączył się po Projekt, nie funkcjonuje jako osobna grupa, bo tak też może być. No, CD Projekt, CDP, no to tak nazwa sugeruje, że należą, tak, no mają to CD, GOG.com, no wtedy, że nie, no ale
Takie jest myślenie, że tam mogli jakkolwiek to nazwać. 2,5 miliona do wygrania, ale 50 000 do stracenia, a No właśnie. no, że tutaj tak naprawdę każda odpowiedź może być poprawna. To nawet już nie to, że coś wydedukuje, tylko to może być taka kwestia, że któraś z tych 4 nazw funkcjonuje jako osobna grupa. Także no myślę, Adaku, że będziemy musieli się chyba rozstać z tą grą. Aha, z grą, na szczęście nie ze mną, dobrze. Pytanie, 4 odpowiedzi. Spójrz na nie ostatni raz, zastanów się jeszcze przez chwilkę i powiedz mi, co chcesz ostatecznie zrobić. Ostatecznie wycofuję się, zabieram 1 000 000 złotych. Paweł Starski w tej chwili wygrał 1 000 000 złotych w Supermilionerach. Na koniec, już tak z ciekawości, tak dla zabawy, tak zupełnie na luzie, którą odpowiedź byś zaznaczył? No to może B, no bo tak też się kojarzy, że to jako studio tam coś funkcjonuje. No dałbym B. Paweku, jak to dobrze, że nie zaznaczyłeś. Nie, w sumie dla mnie to źle, że nie zaznaczyłeś. Gdybyś zaznaczył, straciłbyś 750 000. Poprawną odpowiedzią było C. A, C. Które, tak jak wspomniałeś, firma CDP spółka z o.o. była rzeczywiście częścią grupy CD Projekt, prowadzili stronę cdp.pl, ale w pewnym momencie się rozłączyli i teraz są już spółką niezależną od CD Projekt. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Paweku, gratuluję Ci bardzo serdecznie. Wygrałeś Dziękuję. 1 000 000 złotych. Dziękuję Ci bardzo za grę. Tam są drzwi. Podzielę się z Szysiem. Do widzenia. Nareszcie, drodzy Państwo, mamy to! Pierwszy milioner tej edycji naszego programu. Ale to jeszcze nie koniec. Główna nagroda nadal czeka na zagarnięcie. Swoją szansę będzie miał następny zwycięzca eliminacji. Uwaga, pełna gotowość wśród zawodników. Kto pierwszy, ten lepszy. Czytam pytanie. Ułóż litery w kolejności alfabetycznej. Ci, ni. Dobrze, zobaczmy. Ci, ni. Cień. Kto znał taką kolejność? Prawie wszyscy poza Mistusiem, brawo, ale najszybszy był Wojciech. Wojciechu, zapraszam do mnie. Magister Wojciech Rymański, obecnie kończący studia na 2. fakultecie, specjalizuje się w ekonomii i rachunkowości. Obecnie podróżuje między Krakowem, gdzie studiuje i pracuje, a Starachowicami, gdzie mieszka na tak zwanym garnuszku. Za wygraną chciałby zostać słoikiem i przeprowadzić się do stolicy. Wojciechu, jak tam nastrój? Ja się generalnie czuję dosyć dobrze, już poszedłem po wodę, mam wodę, tak więc możemy zaczynać. Świetnie, no to szybciutko zasady. 12 pytań do 10 milionów, 2 progi gwarantowane 5 000 i 250 000, 3 koła ratunkowe od razu, a 2 nowe po drugim progu gwarantowanym. Wojciechu, gotowy? Tak jest. Zaczynamy grę o 10 milionów złotych. Pierwsze pytanie. Tradycyjnie już klasyk. W którym roku obchodzono 1000-lecie państwa polskiego? 1766, 1966, 1996 czy 1912? Spodziewałem się odpowiedzi D, właśnie nie wiem dalej. No w sumie można. No nie no, tak w ogóle to jest moje pytanie. Ja je ułożyłem bez mała 5 lat temu. Klasyk, jakby na to nie patrzeć. No bez wątpienia.
I jak je układałem, to prawidłowa odpowiedź była 1966. Proszę zdecydowanie tę odpowiedź. Proszę cię bardzo, a ja zdecydowanie dam ci 2000. Hurra! Dobrze, oby następne pytania też były takie proste. Gwarantowane 5000 i pytanie. Jubilatowi zaśpiewamy. Słodka wódka, 100 lat, ogniska już dogasa blask, czy Dobry Jezu? Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Odpowiedź B. Ostatecznie. Odpowiedź B. Tak. No tak. 5000, proszę bardzo. Myślę, że Dobry Jezu to możemy zaśpiewać w momencie, kiedy ktoś przedawkuje procenty. Oczywiście No na tak. imprezie urodzinowej. Ale oczywiście chodzi o 100 lat. Masz gwarantowane 5 i grasz o 10. Myślę, że na razie jest dość łatwo. Oto kolejne pytanie. Kolejny klasyk. Najmniejszy kontynent to Ameryka Południowa, Afryka, Australia, Watykan. Tak. Jeśli by wierzyć pewnej osobie, która jest niezwykle doświadczona w tego typu programach, powinienem zaznaczyć odpowiedź D. Ale ponieważ najmniejszy kontynent jest jednocześnie ciepłym krajem Europy, to ja się zdecyduję na odpowiedź Australia zdecydowanie. Jeśli zdecydowanie, to ja ci zdecydowanie po raz kolejny dam więcej pieniędzy. 10 000 tym razem, brawo. No oczywiście Watykan jest najmniejszy, no ale jest najmniejszym krajem. Następne pytanie za 20 000, nie wypijam cię swojego dobrego rytmu, proszę bardzo. Fani kuchni japońskiej nie będą zachwyceni, jeśli z dumą podamy im wasabi, sushi, curry, nem. Nie no, wasabi to jest ten dziwny ichniejszy chrzan, sushi to jest surowa ryba, nie wiem co to jest nem, ale curry to tak nie brzmi po japońsku. Chyba nie przybrałbyś japońskiego pseudonimu parę lat temu i nie obnosiłbyś się z nim dumnie na Facebooku. Wszystko zależy od tego, co kto lubi. Nie no, nie podejrzewam cię o tajemne związki z krajem wschodzącego słońca, tak więc ja poproszę o odpowiedź C. Zdecydowanie. Zdecydowanie, proszę bardzo. Bo ostatecznie jest zbyt mainstreamowe. Ach, się znalazł hipster. Fani kuchni japońskiej nie będą zachwyceni, jeśli z dumą podamy im curry według ciebie. Poprawna odpowiedź nem. Co? Wojciechu, nem jest potrawą kuchni wietnamskiej, natomiast japońskie curry istnieje. Oj! I jeszcze czas naszego programu dobiegł końca. Wojciechu, no, ledwo zaczęliśmy i już się skończyło. No, żebyś wiedział. Jestem w szoku, jestem zaskoczony, no ale... No nie mogę nic więcej powiedzieć, no przykro mi bardzo. Wojciechu, wygrałeś... Nie również jest przykro. No bo, kurwa, no curry, Japonia i taka No. nazwa. No nic, trudno, zapamiętam, nauczę się. Bywa, absolutnie. No Wojciechu, mam dla ciebie tylko gwarantowane 5000, ale dziękuję bardzo za grę. No dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ta rozgrywka zakończyła się przedwcześnie, ale niestety tak czasami bywa w naszym programie. Wiadomo jednak, że bez ryzyka nie wygrywa się tutaj dużych pieniędzy. Dziękujemy, że byliście z nami w Super Milionerach. Do zobaczenia!